Cześć! Witamy na kanale Gierce Ninja. Tutaj dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w pracy z systemami GRC. Ja nazywam się Filip, A to jest Andrzej. a to już drugi odcinek z tej serii. Na poziomie podstawowym zrobiliśmy wprowadzenie w tematykę SOD na przykładzie mechanika i warsztatu samochodowego. Nie widzieliście jeszcze tego odcinka? Nic straconego. Zerknijcie do komentarzy, tam przypięliśmy link do niego. W tym odcinku na poziomie podstawowym pojawił się zamaskowany John, który jako nieuczciwy dostawca próbował namówić naszego pracownika magazynu do popełnienia nadużycia. I co, udało mu się? No nie do końca, ale w tym odcinku omawialiśmy, dlaczego temat SOD jest ważny. Pokazywaliśmy, jakie skutki finansowe, operacyjne i procesowe może mieć brak właściwego rozdziału obowiązków. A teraz przejdziemy do aspektu implementacji takiego produktu, czyli pokażemy, jak przenieść taką matrycę SOD i zaimplementować w systemie klasy GRC. Dzisiaj pokażemy to na przykładzie linii produktów GRC od firmy SAP. Okej, czyli od tego papieru koncepcyjnego z warsztatów przechodzimy do systemu. A z tego filmu dowiecie się, czy warto to zrobić, czy warto używać takiego systemu do implementacji matrycy SOD oraz jak w praktyce będzie to wyglądać, jakie korzyści taki system nam dostarczy. Tak, i to co ważne, dzisiaj pokażemy, jak w praktyce wygląda system SAP GRC Access Control. I może ja zacznę od kilku słów o tym systemie. SAP GRC Access Control to system najczęściej wykorzystywany w środowisku SAP do zarządzania dostępem i uprawnieniami. Składa się z 5 modułów. Dzisiaj skupimy się na tym pierwszym module, czyli na module ARA Access Risk Analysis, czyli analiza ryzyk dostępu. Moduł ten wspiera zarówno systemy instalowane u klientów, jak również te dostępne w cloudzie. Jest to o tyle ważny moduł, ponieważ jest to swego rodzaju fundament całego rozwiązania Access Control. Ten moduł przechowuje informacje na temat tej zaimplementowanej matrycy ryzyk SOD, czy nadmiarowych uprawnień. Następnie te informacje z tej matrycy są używane dzięki temu systemowi w procesie budowania ról, który również ten system wspiera, ale to właśnie w tych innych modułach, oraz w procesie nadawania uprawnień. Kiedy nasz decydent widzi na ekranie informacje o tym, czy dane ryzyko z tej matrycy pojawiło się w uprawnieniach. No ale może zanim o narzędziu, Andrzej, od czego tutaj należy zacząć? Dobrze, czyli zanim przejdziemy do samej instalacji narzędzia, podstawowym elementem, który jest tak jakby niezależny od narzędzia, to jest przygotowanie samej matrycy SOD. To jest samo wyzwanie w sobie. Tak, to jest wyzwanie i to takie niezbyt proste. W matrycy SOD mamy umieszczoną listę grup czynności w kolumnach i wierszach, które są przypisywane do poszczególnych procesów biznesowych. I tak powstaje matryca. Na przecięciu tych czynności pokazujemy ryzyka oraz ich poziom. Przykład takiej prostej matrycy widzicie teraz na ekranie. Ciekawe zdjęcie. Filip, jak powstaje taka matryca? Wiesz co, najlepiej na początek, jak nie zaczynamy od czystej kartki. Tak? Czyli jest jakiś content startowy, czy to content dostarczony od producenta systemu oprogramowania takim jak SAP Access Control, który taki content dostarcza. Czy na przykład Smart GRC? Czy na przykład inny system jak Smart GRC. Ważne jest, abyśmy mieli od czego zacząć. I następnie dlaczego? Dlatego, że zaczynanie od zera jest bardzo trudne, bardzo pracochłonne i w praktyce trudne do realizacji. No, oczywiście widziałem takie podejścia, w których to zaczynało się od analizy, dokumentacji, przeglądania tych dokumentacji, koncepcji projektowych, które często są nieaktualne. To było żmudne, karkołomne, a na koniec nie mieliśmy tej rzetelnej informacji o ryzykach używanych w systemie. Alternatywnie można skorzystać ze statystyk, które pokazują, jakie transakcje użytkownicy wykonywali i to jakoś łączyć do tego, co jest w systemie robione i wyprowadzać na takie warsztaty SOD, gdzie będzie ten temat dalej omawiany. Ale właśnie, Andrzej, o tych samych warsztatach. Jak one wyglądają i kogo właściwie powinniśmy na nie zaprosić? Właśnie, zapraszamy przede wszystkim kluczowych użytkowników i właścicieli procesów biznesowych.
Takie warsztaty to przede wszystkim przejście przez procesy i identyfikacja ryzyk, zarówno wewnątrz pojedynczych obszarów, jak również na styku 2 lub więcej procesów. To chyba trudniejsze. Zdecydowanie. Produkty tych warsztatów to ryzyka rozdziału obowiązków i dostępy wrażliwe, które potem możemy zaimplementować w systemie klasy GRC. Zauważcie, że te prace warsztatowe są niezależne od narzędzia. Ale ponieważ ten odcinek jest na poziomie zaawansowanym, to dzisiaj będziemy chcieli pokazać Wam to rozwiązanie i żywy system. I praktyczne zaimplementowanie tej matrycy w systemie. Filip, przejdźmy zatem do systemu. Dobrze. No dobrze, przejdźmy zatem do systemu i zobaczmy, jak wygląda zaimplementowana matryca SOD w takim systemie. Na początek logujemy się do narzędzia SAP GRC. Tutaj u góry mamy menu Fiori, które daje nam możliwości przełączenia się pomiędzy poszczególnymi obszarami działania tej aplikacji. My dzisiaj będziemy opowiadać o matrycy SOD w tym narzędziu, czyli o obszarze związanym z analizą ryzyka. Taka zaimplementowana matryca SOD to przede wszystkim lista ryzyk, które są dostępne w tej aplikacji. Wejdźmy zatem do kafelka ryzyka dostępu. I tutaj widzimy naszą listę ryzyk. W tej chwili mamy 404 takie ryzyka zaimplementowane. Mamy informacje o identyfikatorze ryzyka, o jego opisie, o jego poziomie, o to, czy jest to ryzyko rozdziału obowiązków, czy wrażliwy dostęp, jaki jest identyfikator funkcji i w jakim procesie to ryzyko występuje. Powiedzmy, że chcielibyśmy zobaczyć ryzyko z obszaru finansowego. I tutaj mamy również taką prezentację danych, która zakłada jakby 2 wpisy dla tego samego ryzyka. To widać tutaj, ryzyko F001 ma 2 funkcje, funkcję GL01 i funkcję GL02. Na początek otwórzmy samo ryzyko, zobaczmy, jak ono wygląda. Tutaj opisy utrzymywane są w języku angielskim. Tak często też jest, nawet u tych klientów, którzy jakby wiodąco korzystają z języka polskiego, te ryzyka często mają, nie wszędzie oczywiście, są też wyjątki, ale często używa się tych angielskich nazw. Co tutaj widzimy? Widzimy ID ryzyka, rodzaj tego ryzyka, czy jest to podział obowiązków, czynność krytyczna, czy sytuacja, zezwolenie w sytuacji krytycznej, czyli uprawnienie. A jaki to jest obszar, jaki jest opis, jaki jest poziom tego ryzyka i czy jest ryzyko aktywne, dodatkowy opis i ewentualnie kontrola. Tutaj mamy te funkcje, które możemy tutaj dodawać do tego ryzyka. Mamy zestaw reguł, to jest taki agregat, który ma funkcję trochę taką naczelną i agreguje różne matryce. Na przykład jeżeli mamy więcej niż jedną matrycę, nie wiem, dla innych systemów, innych krajów, innych obszarów, to możemy właśnie poprzez tutaj tą funkcję zestawu reguł to w systemie odzorować i mamy też osoby odpowiedzialne za ryzyko, gdzie możemy dodać konkretną osobę z imienia i nazwiska odpowiedzialną za to ryzyko. Mamy tutaj jeszcze u góry taką informację jak historia zmian, czyli co się zdziało z tym ryzykiem, kto dokonywał jakiejś zmiany. Bardzo przydatna funkcja, szczególnie jeśli coś działało i przestało, to możemy właśnie tutaj ustalić, dlaczego tak się stało. Ja to ryzyko, pracę z tym ryzykiem już zamknę i wyświetlę teraz składową ryzyka, jaką jest funkcja. W tym przypadku jest to ryzyko związane w obszarze finansowym, związane z księgowością, gdzie mamy jakby dwie czynności połączone i tutaj jest też definicja jednej z tych czynności, czyli księgowanie dokumentu finansowego. Tu również jest informacja o tym, w jakim systemie ta czynność jest realizowana, czy też ta transakcja, mówiąc językiem systemowym i oczywiście mamy też zakładkę zezwolenie, w której mamy techniczną definicję poszczególnych czynności w postaci obiektów, pól i wartości.
To również tutaj można tym zarządzać, korzystając z tego interfejsu. Są też mechanizmy importu takich ryzyk do systemu. Producent tego rozwiązania dostarcza standardową matrycę jako tak zwane BC sety, czyli takie gotowe zestawy konfiguracyjne, gdzie można te funkcje aktywować. O tym, czy warto je aktywować, czy nie, mówiliśmy w filmie, którego tytuł to 5 błędów w tym obszarze. Także tutaj należy się bardzo zastanowić, w jakim zakresie i kiedy warto te standardowe ryzyka aktywować. I to jest tyle, jeśli chodzi o samą matrycę SOD i jej metodę implementacji w SAP GRC. Tak właśnie wygląda lista ryzyk w narzędziu SAP GRC. Następnym krokiem po warsztatach jest mapowanie. W systemie SAP polega ono na przypisaniu transakcji, obiektów i wartości do poszczególnych pól autoryzacyjnych. Dla innych systemów przypisujemy definicję czynności zależną od struktury uprawnień w danym systemie. W innych systemach klasy GRC, takim jak na przykład Smart GRC, te możliwości idą nawet krok dalej. To znaczy samo rozwiązanie dostarcza szablony XSLT dla struktury uprawnień, które później ładuje się automatycznie w formacie XML do systemu. Tak, ale wracając do samego SAP-a GRC Access Control, jakie tutaj mamy wsparcie, czy jakby takie przyspieszacze w trakcie takiego projektu? Tak, tutaj mamy takie wsparcie dla standardowych transakcji, czyli mamy takie mapowanie gotowe. Dla rozszerzeń klienckich, czyli transakcji Z-owych, temat jest dużo bardziej złożony. Wymagane jest określenie zestawu obiektów autoryzacyjnych i to może być realizowane poprzez wykorzystanie standardowych źródeł dostępnych w systemie, takich jak SU24, ale warto także pochylić się nad tracem dla poszczególnych transakcji. Okej, czyli ustalamy, jakie powinno być to mapowanie tymi narzędziami, o których mówiłeś. Dobrze, to przejdźmy zatem do systemu SAP GRC i zobaczmy, jak taka konfiguracja czynności wygląda w systemie. No dobrze, zatem jak wygląda konfiguracja reguł SOD w narzędziu SAP GRC Access Control? W tak zwanej technicznej konfiguracji, czyli w menu SPRO, wchodzimy do Governance Risk and Compliance, Access Control. Następnie sekcja jest Access Risk Analysis i SOD Rules. Tutaj można w tym konfiguracyjnym menu dokonać tak zwanego uploadu technicznego znowu plików, które przygotujemy dla konkretnego systemu, który mamy zdefiniowany w naszym środowisku na przykład, gdzie wgramy listę procesów, listę funkcji, listę, która łączy procesy z funkcjami, funkcje, uprawnienia, ruleset, opisy ryzyk, no i zdecydujemy, czy chcemy to dołączyć, czy nadpisać. Taka operacja spowoduje, że cała nasza matryca SOD, aktualnie wgrana w środowisku, będzie nadpisana bądź też uzupełniona, w zależności jaką opcję wybierzemy, o nasze definicje, które przygotujemy w specjalnym szablonie w pliku XML i XLS. Jak wygląda taki szablon, to tutaj można sobie taki szablon właśnie, taka też jest kolejność, że najpierw pobieramy ten szablon, wskazujemy dla jakiego systemu chcemy to zrobić, a potem określamy pliczek tekstowy, który będzie tą definicję zawierał. Zrzucamy to do pliku tekstowego, obrabiamy i wgrywamy własną matrycę SOD. Oczywiście, jeżeli chcemy skorzystać z tych producenckich standardów, to tutaj jest taka możliwość, jednak zalecamy pewną szczegółową analizę tego, co chcemy aktywować, ponieważ nie da się tego aktywować jednostkowo. Jeżeli zdecydujemy się na taką aktywację, to zrobimy to dla całego systemu. Co dalej? Następnie przechodzimy do naszego menu Fiori i tutaj po wgraniu takiego zestawu ryzyk będziemy już mieli zaktualizowane wartości funkcji oraz poszczególnych ryzyk. Jedyne, co musimy zrobić, to po takim zaczytaniu wykonać operację generowania reguł. To jest taka techniczna operacja, która
dla danego ryzyka tutaj w planie pierwszym bądź tle przegenerowuje nasze zestawy i uzupełnia te techniczne definicje. Jak wygląda sama funkcja, już przed chwilą pokazywałem. Ona zawiera jakby w sobie techniczną informację o danej transakcji czy danym obiekcie, który wiąże się z daną funkcją, a przez to z danym ryzykiem. Także funkcja jest tym podstawowym bytem, który taką techniczną definicję ryzyk zawiera. Weźmy sobie na przykład tutaj Bank Reconciliation jako przykład takiej funkcji. No i tutaj oczywiście w zakładce czynność będziemy mieli konkretne transakcje, które wpływają na dokonywanie takich uzgodnień bankowych czy wyciągów bankowych. To są wartości tych transakcji na przykład. Natomiast w zakładce zezwolenia będziemy mieli te same transakcje, ale już uzupełnione o wartości obiektów. I teraz te definicje to są standardowe wartości, które można z takiego systemu jakby wyciągnąć do naszych analiz. No jednak przydaje się tutaj obecność konsultanta, który rozumie zależności i struktury poszczególnych wartości. Nie są to rzeczy proste. Ta techniczna definicja tych różnych czynności jest niejako trochę tak w tym systemie schowana pod spodem, pod tą warstwą biznesową i zasadniczo podejście jest takie, że jak to już ustalimy, zdefiniujemy, no to po prostu to tam jest, a operujemy głównie w tej warstwie biznesowej, kto ma dostęp do konkretnych czynności, funkcji czy też ryzyk. No i to byłoby na tyle. Za chwilę jeszcze pokażemy w kolejnej sesji raportowanie. A teraz wracam już do studia i do Andrzeja. Tak właśnie wygląda definicja czynności w narzędziu SAP GRC. Następnym krokiem po mapowaniu czynności biznesowych jest raportowanie ryzyk. Filip, jak to działa w systemie? Tak, no tutaj mamy, należy jeszcze najpierw wspomnieć, jak te dane trafiają do SAP GRC Access Control. Dzieje się to za pomocą wbudowanych konektorów, które pomagają pobrać dane z systemu źródłowego do SAP Access Control i następnie te dane porównać z tą matrycą, o której mówiłeś, z tym mapowaniem, tak? I ustalić części wspólne, prezentowane w różnej formie agregacji na raportach czy też kokpitach zarządczych. Okay. A jakie takie raporty mamy dostępne z pudełka? Wiesz co, za chwilę po prostu je pokażemy w systemie. Powiem, że są to raporty, które są dostosowane do różnych odbiorców, czyli dla odbiorcy biznesowego będą informacje o samym ryzyku, jego poziomie, opisie tego ryzyka, co się na nie składa. Dla osób bardziej technicznych, takich jak administratorzy uprawnień czy konsultanci uprawnień, będziemy mieli również techniczną informację, z czego dane ryzyko wynika, jak to ryzyko usunąć z systemu, jakie uprawnienia należy zabrać, aby użytkownik tego uprawnienia nie posiada. Okay. Mamy też możliwość wystawiania danych do raportów np. w SAP Analytics Cloud, tworzenia dedykowanych CDS View na HANA, czy wsparcie dla raportowania w Power BI. No to już takie bardziej zaawansowane możliwości, ale też są dostępne. Przejdźmy zatem do demo w systemie. No dobrze, to ponownie logujemy się do systemu SAP GRC i tutaj będziemy pokazywać teraz, jaki jest efekt tej naszej pracy, wprowadzenia całej tej matrycy, jakie dane możemy z tego systemu po wprowadzeniu takiej matrycy wyciągać. No, w pierwszej kolejności zobaczmy na te raporty zarządcze. Tutaj ja będę pokazywał takie podstawowe raporty w sekcji raportowanie i dashboardy. To są jeszcze dostępne raporty w technologii OVP. One są takie już nowe, ale do tego potrzebna jest określona biblioteka i aktualizacja, której tutaj w środowisku demo nie posiadamy. Także też chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że są jeszcze inne raporty. Nie wszystkie dzisiaj po prostu pokażemy. Zacznę od pulpitu naruszeń ryzyka.
To jest taki raport zarządczy, który pokazuje nam na dany okres dla danego systemu zestawienie. Tak? Tutaj od razu pierwsze, co pewnie Wam się rzuca w oczy, to są te ilości, które są tak duże w porównaniu chociażby na przykład z innymi systemami, które pokazujemy. To też wynika z faktu, jak jest liczone ryzyko, czy też naruszenie. To jest liczone w taki trochę nietypowy sposób. To znaczy się, jeżeli jeden użytkownik ma jedno ryzyko, które składa się z 100 transakcji, no to ten jeden użytkownik w systemie SAP GRC ma 100 naruszeń, tak? No, inne systemy, na przykład ten pokazywany na innych filmach, liczą to jako sztukę, znaczy jeden użytkownik, jedno ryzyko, mam do niego dostęp, no to mam jedno ryzyko w systemie, nie? No i to ma takie dwa aspekty. Po pierwsze, tych ryzyk jest bardzo dużo na dzień dobry w SAP GRC, po drugie, jej się szybciej usuwa, no bo jeżeli mamy te 100 transakcji i on żadnej nie powinien uruchamiać i je odbierzemy, no to automatycznie spadnie nam ta cyfra o 100. Więc tutaj mamy takie środowisko demo, gdzie mamy 758 użytkowników objętych monitoringiem, no i mamy 32 miliony naruszeń. I to z jednej strony to jest metoda liczenia, ale też z drugiej strony tutaj jest wgrana standardowa, zalecona przez producenta jakby dla SAP-a taka generyczna matryca. To o tym, dlaczego nie warto takiej matrycy używać, też mówimy w filmie o 5 najczęstszych błędach, więc tam możecie też jakby o tym posłuchać, dlaczego nie warto tak robić. Natomiast jest to środowisko demonstracyjne, czasami szybciej jest po prostu w ten sposób robić i tutaj jakby nikomu nie przeszkadza, że tych ryzyk jest tak bardzo dużo. Oczywiście w waszych produkcyjnych środowiskach, jeżeli takie ilości by były, to oznaczałoby to sporo pracy przy oczyszczaniu tych ryzyk, czy usuwaniu ich z systemu. Widzimy, że tutaj mamy 66% wysokich, praktycznie wcale niskich i średnich 33%, co też jest dowodem na to, że ta analiza ryzyka wysokie, średnie, niskie nie jest do końca taka, jakbyśmy sobie, te proporcje nie są takie, jakbyśmy chcieli widzieć w produkcyjnych środowiskach. Co tutaj możemy zrobić? Możemy tutaj wybrać konkretny proces, który nas interesuje. Na przykład popatrzmy na te ryzyka, które są tak zwane cross application. Tutaj przełączyło mnie od razu na takie wyskakujące okienko. Ja tu pracuję w trybie pełnego ekranu, stąd, a przynajmniej chciałbym pracować w trybie pełnego ekranu, stąd ono się pojawiło. Tutaj mamy te 11 000 naruszeń. Jak klikniemy na tą cyfrę, to pokaże nam się ta faktyczna liczba użytkowników. To jest to, o czym mówiłem, że te 11 000 naruszeń generuje nam w tej chwili 593 użytkowników, a wiem to po tym, że przewijając tutaj ten pasek mam informację, ile to osób ma takie ryzyko. I to jest jakby pierwsza metoda, czyli tak jakby wyjście od ogółu, czyli najpierw od listy, potem sobie patrzę na poszczególny proces i na końcu ten proces, który mnie interesuje, mogę sobie wyklikać aż do poziomu użytkownika. No ale to nie są jedyne możliwości raportowe. Zerknijmy na te takie table raryczne, czyli prezentowane w formie tabeli, może tak powiem. Jak to tutaj należy zrobić? No mamy taką sekcję w analizie ryzyka, analiza ryzyka na poziomie użytkownika. I tutaj system prosi o wskazanie kryteriów dla analizy, tak? Czyli pierwsze określenie, dla jakiego systemu mamy tą analizę wykonać, czy dla wszystkich użytkowników, czy dla jakiegoś konkretnego, grupa, dla poziomu ryzyka, czy chciałbym dla wszystkich, czy tylko dla konkretnych i tak dalej, i tak dalej. I tu jest bardzo ważna rzecz, mamy 4 podstawowe formaty: podsumowanie, szczegóły, no i 2 rodzaje podsumowań: zarządcze i wykonawcze. No de facto dla przedstawiciela, dla biznesu, dla właściciela, no to podsumowanie to jest jak najbardziej prawidłowy format. Mamy wgląd biznesowy i techniczny. Techniczny posiada dodatkowe techniczne informacje, takie jak na przykład transakcja albo obiekt,
a biznesowy jedynie opis ryzyka i taki typowy wgląd dla osoby, która tak naprawdę nie interesuje ją to, co to technicznie oznacza, że ktoś może księgować, tylko sam fakt, że może księgować. Także od razu tutaj mamy ten format, określa nam, kto jest odbiorcą takiego raportu. No i potem mamy ileś tutaj jeszcze dodatkowych kryteriów, czy to ma być na poziomie uprawnienia, czyli obiektu, czy na poziomie działania, czyli transakcji, czy to ma być czynność krytyczna i tak dalej, czy mam pokazywać wszystkie osoby, czy tylko te, dla których mamy ryzyko, czy mam uwzględnić mitygację. No i na końcu określam, czy taki raport chciałbym wykonać w pierwszym planie, czy w tle. Zdecydowanie w tle. Takie raporty należy wykonywać, ponieważ one często generują się kilkadziesiąt dobrych minut. I potem jak się te raporty ogląda, wchodzi się do takiego specjalnego widoku, jak zadania w tle. I tutaj każdy taki raport jest osobnym zadaniem w tle, przetwarzanym w tle. Kto jakby korzysta z częściej z SAP-a, to zna to pojęcie tych tak zwanych zadań wsadowych. Tutaj te zadania, które uruchomiłem niecałą godzinę temu, one ciągle jakby trwają, tak? Więc ja tutaj niestety nie pokażę w tej chwili wszystkich widoków w ramach takiego zadania, ale te takie podstawowe myślę, że już mi się wygenerowały. Ten czas generowania takich raportów, ja mam tutaj środowisko ECC wpięte z około 800 użytkownikami, nie jest ono jakieś bardzo duże, ale to jest też środowisko demonstracyjne, dosyć szerokimi uprawnieniami, w związku z tym tam tych ryzyk jest bardzo dużo. No a z drugiej strony ten serwer, który mamy w serwerowni, on jest taki dosyć dobry jak na takie środowisko demo, natomiast oczywiście to nie są takie zasoby, jak SAP-y mają gdzieś tam na instalacjach takich produkcyjnych. W związku z tym trochę to się tutaj generuje. No i w związku z tym, że tych wyników też, jak widzieliście, było tam 32 miliony, to system to automatycznie dzieli na zestawy wyników, które można przeglądać. To jest takie obejście, jak sobie radzić właśnie z takimi dużymi zestawami danych. Tu widzimy kolejne identyfikatory użytkowników, widzimy ryzyko, widzimy system, i tą transakcję, którą ten użytkownik to ryzyko może wykonać. Tak? Czyli też jakbyśmy chcieli, i to jest widok podsumowania. Tak? Możemy tutaj przełączać się między tymi widokami, one jeszcze nie są gotowe, bo się generują, więc ich jakby nie do końca mogę tutaj pokazać. Natomiast jakby kolejne widoki prezentują coraz większą szczegółowość informacji o tym, jakie to jest ryzyko, jaki obiekt je powoduje, z jakiej roli ono wynika, czyli cała masa takich użytecznych informacji, które dla administratora takiego systemu są przydatne po to, aby takie ryzyko dla takiego użytkownika odebrać czy też usunąć. Także to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o takie ogólne raportowanie i to, jak to widać w systemie SAP GRC. Jak będziecie chcieli, to dajcie znać, to przygotujemy osobny film, w którym te wątki w większym stopniu poruszymy. Tyle na dzisiaj, wracamy do studia. Okej. Zobaczyliśmy, jak to wygląda w systemie. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku mieliście okazję zobaczyć, jak w praktyce w działaniu wygląda moduł ARA z rozwiązania SAP GRC Access Control. Pokazaliśmy, jak wprowadzać dane dotyczące matrycy SOD, jak zrealizować mapowanie oraz potem, na jakiego rodzaju wsparcie raportowe możemy liczyć w tym systemie. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy na pozostałe na poziomie zaawansowanym, gdzie prezentujemy inne narzędzia w podobnej formule. Jeżeli macie jakieś narzędzia, które chcielibyście, abyśmy pokazali, to również zostawcie nam tą informację w komentarzach. Zapraszamy do subskrypcji i śledzenia naszego bloga GRC Ninja. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.